Siemaneczko, ludziska, siemaneczko i wracamy ludziska z Primal Night Time. Wraz ze mną jest sławetny Jack-o'-lantern. Witamy ponownie. Tak jest, ludziska. I tym razem będziemy sobie nadrabiać ExileCon z racji takiej, że ExileCon był w dzikich godzinach. W sumie próbowałem się połasić, ale Jack mnie tutaj stanowczo odradził. No jak to trwało 9 godzin, to tym bardziej bym nie dotrwał do końca, więc tak to... To na energetyków, kawusi i przy okazji ten dzienny sen, to może byś przetrwał. Może, przez duże morze. A wiemy jakie morze jest, więc tak to właśnie wychodzi. Całość ExileConu będzie podzielona przez nas na 3 części. Pierwsza będzie trwała jakieś 1,5 godziny, później będzie 3 godziny i ostatnia część będzie też 1,5 godziny. Oczywiście wszystkiego nie zrobimy w jeden dzień, bez przesady. Sadystami nie jesteśmy, chyba że jednak ktoś jest. Żeby nie było to 1,5 godziny, to jest tak minimum liczymy od nagrania. Tak, bo pewnie będą jeszcze jakieś nasze komentarze i tak dalej, więc to może być jakieś 2,5 oby, ale tak jakoś się będziemy próbować zamknąć w tym czasie, może szybciej się uda, kto wie, może jeszcze w międzyczasie będziemy coś komentować, jeśli się da oczywiście. No, także nie pozostaje nam nic innego. Tylko dajcie sekundę, muszę tutaj ładnie to włączyć na full screena, żeby nie było. Na full screena jeszcze tutaj scenę zmienimy, żeby było pięknie. Jesteś gotowy, Jack? Jestem gotowy. Nie mam tam równej, mam 45, ale damy radę. Aha, dobra, bo ja mam równe. Ja akurat wykalkulowałem. Co ty muszę... Ile masz? Godzina 59:00. Ja mam równo wykalkulowane. Nie, ja mam albo 50, albo 0,7. No to odpal sobie kawałek, kurde, no to żeby się cofnąć i żeby ci przemieliło. Weź sobie kawałek wstecz i spauzuj. Kurwa, jest 2,00. Let's go. Dobra, to odpalamy się. Dobra, start. O, Kryparian. Hatfu. Wracaj do Diablo. Na 7. sezon, czy coś. Nie no, on powinien wrócić do Hearthstone'a. Ja go pamiętam z Diablo głównie. Ja z Hearthstone'a go kojarzę. Ta grafika. Ale tak było, tak się grało kiedyś. A ty jesteś troszeczkę do przodu jesteś. Ja trochę może przyspieszę. No jestem 40. 40 gdzie jesteś? A to czekajcie. A, dobra, czekaj, 2,10. 2,11. Ale ty całe Wii. Dobra, już jestem 45. Dobra, wchodzimy. To jest dobra jakość w ogóle? A, halo. No, Full HD. Nie jakieś potatosy mi tutaj. 2.3 wersja z 2.16. Nie, ale cały progres widać, kurde, że ewoluowało to 2,5. Silnik też tam mocno poprawiali. Przecież teraz na wulkanie też można odpalić, więc... No można. Chociaż nie wiem czy to działa, bo to tak... To dalej jest poa, jakby nie patrzeć. Wiesz co działa. Jest bardziej moim zdaniem płynniejsze. Chociaż mam wrażenie, to zależy od PC-ta i... Tak, to też. Mówię, jest na pewno płynniejsze. Trzyma lepiej te FPS-y, natomiast mam wrażenie, że jest... Przynajmniej wtedy, jak ja ostatni raz grałem, było wtedy trochę mniej stabilne. Nie wiem jak teraz, nie? Być może jest, nie? Może to poprawili, bo wiadomo. Ja dalej nie jestem pewny, bo w sensie u mnie nie wiem, czy wulkan działa tak 100% jak powinien działać, nie? Aha. No bo czasem mam wrażenie, że czasem lepiej działa Darek 12, czasem wulkan, tak kurwa zależy od dnia i godziny, nie? To też prawda. It's branching!
No, 403-0. W20. 3-1. Harvest, Heist. Does the toy wish to play with me? Nie pamiętam, z czym Mavenka wlazła. Ultimatum. No to Ultimatum to wiadomo. O, Expedition. to 2-2-1. No. 2-1 było to, no. No wiesz co, jak w ciągu roku masz... Ile masz lig? 4? Czy więcej? 4. No. 4. Wiesz, to tak się zmienia to. Siege. O, Kalandra znienawidzona. Sięka tego. Paweł Exit 2, akt pierwszy, trailer. O. Już widać tą różnicę graficzną. No. Chociaż mam wrażenie, że puścili dość ciemne to jest. Też masz takie wrażenie? Tak, jest trochę takie ciemne, no. A ci być może taki to klimat tak jest. hardkorowo ciemne. No, być może taki klimat jest, nie? I tak standardowo jest to zamierzone, ale pewnie gamę może podkręcić, nie jak zwykle, nie? Znaczy mam wrażenie, że na trailerach trochę lepiej gama była dowalona. Może to też zależy od miejsc, nie? Bo oni tutaj na 100% mają jakieś te ray tracing i inne pierdoletki, nie? To, że jest gra światło, to widać, nie? No, bo to dlatego może jest ciemniejsze właśnie. No, dokładnie, nie? Ale urwali, kurde. Ja w takim chamskim momencie. A to tak trailer też się chyba tak kończy. A. Więc to jest takie... Christusan! Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Welcome to ExileCon 2023. It feels like just yesterday that I was here on stage at ExileCon 2019. Stanie na scenie tak trochę jest dziwne, w sensie nie masz co z rękami zrobić. Musisz... Widać, że jest to niezręczne dla niego, że nie rusza rękami tak swoją drogą. Wydaje mi się, że to jest trema przed publicznością? A to też, ale w sensie jak widzisz kogoś, kto już dłużej stoi na scenie, to widzisz, że na przykład jak coś mówi, to bardzo mocno używa do tego, co mówi, nie? W sensie pokazuje to, co mówi, nie? Tak to się ładnie nazywa chyba. Tak. Thanks for joining us also. I wish you could all be with us here, but to ensure you have the full ExileCon experience, we have made sure to include every talk and session as part of the two-day Ale live widać, stream że this weekend. ma wyćwiczone gadanie na scenie. W sensie ma to płynne, nie ma tych redeem the microtransaction code in your swag bag, so no need to stream it from your phones while you're watching. You'll also receive the attendee-only ExileCon 2023. To się nazywa mowa niewerbalna. No tak, to ruszanie rękoma. No, Right into Path of Exile 2. to też. I'd like to introduce Jonathan Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Exile 2. Wiesz co, wydaje mi się, że on czytał na 100% z jakiegoś chyba promptera, tam chyba coś tam było też. Chyba, że miał wyuczoną gadkę. Myślę, że miał wyłączoną. Hey guys. Well, Chris has been running Path of Exile 1. Nie wymyślam, tylko podmieniam słowa jak już. Other developers have been hard at work. Here we too. And honestly, the project has become much bigger than we expected when we announced it in 2019. It's been almost 4 years since then, and so it's about time we showed you what we've been working on. Oh, hang on. Okay. Sorry, I forgot. Okay. When we announced Path of Exile 2 at ExileCon 2019, we told you guys that we were To było releasing it as an niezręczne. expansion to PoE 1 and that both Ale campaigns jest would play all the same game gburem, bo ma ręce w with a shared kieszeni. endgame. But PoE 2's scope has continued to grow and grow, and it's far more than just an expansion with a new campaign. It has entirely new monsters, skills, mechanics, classes, everything you'd expect from the next generation of action RPGs. Nie, Not to mention specjalnie remakes będę and boosts podmieniał of dla PoE ciebie 1 tego. League content. This thing is just freaking huge. There was a point when we realized that our plan to replace PoE 1 with PoE 2 would essentially be getting rid of a game that people love for no real reason. So we made a decision.
Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, endgames, and leagues. But it's still a To shared jest platform. ciekawe, że będą Your jako microtransactions dwie are osobne available gry. across both games. Tak, jednak będą jako będzie oddzielna gra. Tak, wcześniej... You can't transform into a bear in PoE 1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome armor set that you got and use Pauza? the stash tabs. So with that in mind... Nie, raczej nie. W sensie no... A czy ja chciałbym tylko coś dodać, bo właśnie tak Dobra, wcześniej mówili, zapowiadali, że to będzie połączone ze sobą z Path of Exile 1. No tak, to mówili, nie? No, to teraz zdecydowali, że to jednak będzie oddzielna dokładnie. część, nie? Zupełnie standalone, więc... No, pytanie, jaka była przyczyna? Być może gdzieś tam z silnikiem coś związane, bo... Nie, myślę, że chodzi o to, że pewnie jak się zobaczymy, na tyle zmienią grę, że tak jak powiedział, nie, że PoE 2 na pewno zwolni z tego, co nawet widzieliśmy po tym trailerze, nie? Mhm. Będzie o wiele wolniejsze przez samą animację chociażby i wiesz, podejrzewam, że bliżej będzie temu jakby patrzeć do Diablo 4, w sensie bliżej, no będzie po prostu znacznie wolniejsze, mimo że to dalej będzie szybka gra, a wiesz, dużo ludzi jednak lubi to, że ten feeling zabijania mobów jednym skillem przez całą mapę, nie? Jak nie patrzeć. Tak. No, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Ale mówię, ciekawe dlaczego się zdecydowali, żeby jednak wyciągnąć to jako oddzielną część, nie? Znaczy, no, tak jak mówię, powiedział, że po prostu chce, żeby ludzie mieli dalej wybór, w co chcą grać, nie? I prawdopodobnie też pewnie będzie zrobione tak, że po jeden będzie miał jakąś ligę, na przykład, nie wiem, dajmy na to w styczniu, liga kończy się w marcu, a w lutym, powiedzmy, pod koniec czy w połowie zacznie się liga tego, nie? Po 2, powiedzmy, nie? To tak zakładam. I wiesz, no i oszukujmy się, też jak zrobią w ten sposób, to będzie coś takiego, że tu będzie supporter pack i tu będzie supporter pack, nie? Albo ewentualnie zrobią tak, że do obu będzie jeden supporter pack, nie? Żeby nie było też, nie? Bo taki chyba nie był oryginalny cel, żeby jednak te support packi, które były również dostępne w dwójce. Tak, ale myślę, że bardziej chodzi o to, że jeden supporter pack będzie bardziej do PoE 1, a bardziej do PoE 2, nie? No. Myślę, że jakaś specyficzna rzecz będzie oddzielała jeden supporter pack od drugiego w zależności od gry, nie? Tak podejrzewam. No. Dobra, lecimy dalej. No. Would love to show you a live demo of some of the stuff we've been working on. PoE 2 has come a long way. Mark here is going to man the PC. Hopefully he doesn't die. It is a live gameplay demo after all. No, dawać. All right. No. Ale jakby nie patrzeć, mało kto zwraca na to uwagę, bo wszyscy są skupieni na tym, co powiedzą i grze. Jakby nie patrzeć. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it. And no exile will stop me. Widzę już dziwne przeróbki z tą postacią. Witamy w internecie. Ja nic nie chciałem mówić, nic nie chciałem sugerować. Dziękuję, że nie wyleczyłeś. Ale to... O, 2 nowe klasy. 3, 4, 5. No jest mniej, nice. Druida dali? Kopia Diablo. Znaczy, czy ja wiem, czy kopia? W sensie, wiesz, to są raczej jakieś tam nie... Jezu, jak to się nazywa? Template'y? Tak to można nazwać? Tak, można to tak nazwać. Postaci, nie? No. Wiesz, że jednak to jest RPG, nie? Więc RPG zawsze będzie miał te podstawowe, No. tak powiem, fantazy klasy. No, ale wiesz, niemniej popatrz sobie na, nie wiem, hejterów PoE i zaraz ci powiem, że kopia Diablo, bo kopiłem postacie, nie? Znaczy klasy, nie? Znaczy nie, żeby coś, ale przecież GGG się przyznało, że to jest PoE Tak, 1 i Chris- to jest kopia
2. Tak, Znaczy, Chris się przyznał Diablo przecież, 2. no, Chris się przyznał tam w którymś z wywiadów. To prawda. Jakby to nie jest nowość, że to było wzorowane. O, A wręcz niektóre, na przykład chociażby najprostsze elementa rezisty są podpierdolone z D2 po 1. 1500 pasywek? Holy shit. 100 bossów? Yep. 240 aktywnych skilli. Jesus Christ. 6-person co-op? A to wcześniej też było. Jak w jedynce. A, to nawet nie grałem w co-op. No matter the cost. Przynajmniej nie w Znaczy, tylu. no nie, to raczej rzadko się gra. Chyba, że coś robisz jak Five Ways czy coś. No dlatego masz 6 portali, nie? Też No, 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 no. Musi być milion buildów? Oj, nawet nie wiesz ile buildów może tutaj być. Oj, będzie w chuj buildów. Jak będzie 6 nowych klas i każda ma 3 nowe ascendancy. All right, Mark. Plus jeszcze skille, które mamy. Tym bardziej, że jest 240 aktywnych skilli. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3, one of the 6 acts in PoE 2's campaign. We're starting here in the jungle depths. Act 3 is set in the ruins of the Vaal civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken over their former once great cities, and we'll be exploring it using one of the 6 new character classes called the Monk. In PoE 1, we had one character class for each of the combinations of strength, dexterity, and intelligence. When looking at the design of PoE 2, though, we realized that many of the new A tak skills swoją that we were drogą, trying to design nawet just mimo, didn't że really fit podjebali thematically Monka, with the existing classes that we have. to nawet patrząc na ten gameplay przez kilka sekund, on wiele bardziej się różni. Tak, ja nie mówię, że jest to wierna kopia, że te same skille i tak No dalej. tak, nie. Tylko mi chodziło o samą klasę, żeby nie było, nie? No tak, nie, no w sensie sam zamysł to ciężko, żeby to... O. Nie wymyślisz koła na nowo, nie No, oszukujmy się. dokładnie. On dexterity, you have the ranger or the more spear-focused huntress, and on dex int, you have the shadow and the monk, which Mark is playing here. Each class has its own 3 ascendancies that let you further To jest specialize coś, your czego class nie in a way that rozumiem. only that Można class has zatrzymać na access to. chwilę. But they both start at the same location on Dobra, no. Powiedział, że każda klasa ma przypisane tam, no tak jak wcześniej, nie, dex int i tak dalej, na przykład druid ma chyba dexa inta i tak dalej. I to mnie ciekawi, bo oni coś mówią właśnie na temat dexa inta, ale w sensie jeśli co, nie będzie można iść, bo tego nie rozumiem, na zasadzie jeśli idziesz druidem i masz dex int, Mhm. to siła w ogóle ci się nie przyda, w sensie ja rozumiem, że jest wyspecjalizowany i tam powiedzmy jakieś gemy będą pewnie potrzebowały strength'a czy tam itemy, nie? Tylko w sensie to jak on to przedstawił, tego nie za bardzo rozumiem. Nie wiem, czy słuchałeś, co on powiedział. Tak, tak mniej więcej słuchałem, aczkolwiek jakoś mnie to mocno nie zdziwiło, bo są klasy przecież, które są konkretnie pod konkretne statystyki są, nie? Akurat w Diablo No tak, 4 wiadomo, zrobili nie? tak, że każda ta statystyka ci się do czegoś przydaje, nie? Tak de facto, nie? Natomiast tutaj zrobili tak, że tylko, nie wiem, 1 albo 2 konkretne statystyki, a reszta to jest koszt, ci się nie przyda. Może ci się przyda, nie wiem, zwiększając coś zupełnie innego, ale to w zależności, przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Od twoich priorytetów, nieco bardziej chcesz, nie? Ta klasa akurat bardziej jest nastawiona na przykład na Inta i Dexa, no bo to ci najwięcej da do buildów, do tego, żebyś mógł tam większy Do damage kręcić i tak dalej. Natomiast te inne statystyki, no tak pi razy oko, no, są zbędne, nie? Według dziś tak. przynajmniej, nie? No i na takiej zasadzie, nie? I ja to też rozumiem, nie? Dlatego też jakoś mi to mocno nie zdziwiło, nie? Znaczy mnie też to nie dziwi, tylko mówię, on to przedstawił w taki dość niespecyficzny sposób, a dziwny sposób. W sensie powiedział to jakby, wiesz, dwie statystyki bazowały, postać bazowała na 2 statystykach, a trzecia, wiesz, w ogóle się nie liczy, ale no to jest PoE, nie? W sensie zawsze coś się będzie liczyć, nie? No, dokładnie, nie? No, czyli prawdopodobnie w najmniejszym stopniu gdzieś tam się będzie liczyć, ale jakoś gdzieś tam coś tam ci będzie dawać, nie? Ale no nie jest to taką najważniejszą statystyką. Przynajmniej No, ja to tak dokładnie. odbieram, nie? Dobra, można kontynuować. the passive tree. The quest rewards you are offered on the 2 variants are tailored to the class, but of course, this is PoE. You can still mix and match anything to your heart's content. Ten z rękami w kieszeni, podejrzewam.
O, pierwszy bosik. Taki mini bossik bym Looks like we've powiedział? come across the boss for Chociaż this nie, area. ten bar taki duży Here jest. we too, every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. Okej, There's dobra, over boss. 100 bosses to fight Powiedział. as you make your way through the campaign, and they all have unique mechanics. Ale spoko, że nie trzeba wchodzić gdzieś na specjalną mapę, żeby był boss, tylko po prostu normalnie jest na mapie. No, To fajnie mi się to podoba. teraz z tego co zrozumiałem, mówią, że każdy boss, każda... nie arena, tylko każda mapa będzie miała takiego Tak, bossa każdy swojego. biom, o może As you've tak, been nie? watching from Mark Każdy biom fighting będzie here, miał takiego you probably bossika. noticed No that melee spoko. combat in PoE2 is a very different feel than before. Tylko It's jeśli done ma a lot of być things to add mobility to 100 combat. mobów, Practically 100 every bossów. melee skill in PoE2 has some kind of w movement każdym movement tym, built no to into it. But the monk in particular is a chyba melee będą fighter musieli, who w sensie specializes in w jednej mobility over brute miejscówce strength. będzie kilka bossów? Istnieje taka możliwość, no? Istnieje taka W możliwość. sensie, nie? no bo jeśli masz 6 aktów i masz kilka miejsc, w sensie nie, raczej nie będziesz miał nie wiadomo ile miejscówek, nie? No, No to, dokładnie. So, as Mark has been playing, to Mark musi, noticed to these blue pewnie markers over enemies. jeden czy dwa będą, Mark wiesz, has a takie skill equipment typowo called Pulling na drodze, a Palm. reszta Whenever pewnie an będzie enemy has a ukryta. blue indicator over it, Zakładam. the monster has low enough life to cull with Tak Pulling swoją Palm. drogą, czemu ja widzę golda? Will give Do you czego a to power jest? charge. This is an important skill for the monk. Aj, to widzisz, to może jeszcze powiedzą, do czego będzie gold. One of the great things about the skill is that it has a built-in dash forward, which makes it much Powiesz, to easier tak to jak find the w skill jedynce nie right było where golda w you ogóle. need it. We've done a Teraz huge może właśnie, jednak znaczy- stwierdzili, że jednak gold jest potrzebny, nie? feels satisfying. Znaczy był gold, tylko był to jako liga, mechanika ligowa, o. No, ale to było jako To i tak item. zresztą usunęli, nie? Tak, ale to też, aha, jako mechanika była jeszcze tego, a to tego jak nie Tak, pamiętam. że miałeś vendora, który tam mogłeś kupować itemy za golda, nie? Wypadał ci z, że tak powiem, to był chyba Perandus coin? Ale to było, no, ale to było zupełnie coś innego. Bardziej o stricte od takiego w czystej postaci golda chodzi, nie? Więc. No tak, więc to mnie zastanawia, co to jest. No, ale No, bardzo to mi się- ciekawe. To mi się podoba, ta mechanika, gdzie zabija z jakiegoś skilla moba i dostaje power charge'a i jak używa skilla, to dostaje buffa z power charge do skilla. No, bardzo ładnie. To jest fajna mechanika. Ale znając Poe, to pewnie będziesz mógł ten... zakładam, że będziesz mógł mieć charge inne, na przykład power charge, znaczy endurance charge, czyli te czerwone, on na przykład używa niebieskich, ale masz ilość endurance charge, masz tyle samo co power charge. Więc to mnie zastanawia, czy to będzie to można abuzować. Wydaje mi się, że jak gadałeś, to on właśnie tłumaczył odnośnie tej charge, ale dobra. Znaczy nic z tego co słyszałem, nawet jak gadałem, to nie mówił nic z innymi charge'ami, nie? Bo tylko widzimy, że dostaje jednego, jeden rodzaj, nie? I zużywa jeden rodzaj. No. Chyba, że to działa na zasadzie... Ball ruin that hasn't been looted? O, to jest Więcej piramida. Why nobody's been in here before? Jop, to jest Alwa. No, wiem. Where you are to give you more information or help you with quest objectives, rather than always having to go back to town. In this case, we've called in Alva to find out what to do. This mechanism. If powered with a small soul core, it could open that door. There should definitely be soul cores somewhere around here. They had to Czyli power czekaj, these patrząc na to, co tutaj jest, to oni jakby restartowali Poe 1, no bo w sumie to jest z jedynki, nie? Let's explore. Trochę. Właśnie nie wiem, w sensie mówisz teraz o fabule, nie? Tak. Blast. When Blast also doesn't do too much No bo jakby tutaj wygląda, jakbyś znajdował na nowo całą mechanikę, nie? Z Alwą, nie? Z tej piramidy, nie? smaller, but higher damage Więc- enemies Właśnie at bay. chyba Note nie. that the bigger the enemy is, the less they'll be pushed back. Chyba, że to chodzi o samych konstruktorów. W sensie Może. same lore jako konstruktorów z No. Alwy. And there's the soul Bo to, core. bo to nie przypomina ani trochę Alwy na zasadzie mechaniki, nie? Z jedynki. No, ja nie mówię, że to jest sama ta cała mechanika, tylko tam też W sensie, było... nawet jeśli robiłeś Alwę na zasadzie Alwę jako tą piramidę ostateczną, którą sobie zbudowałeś, to nawet nie wygląda jak ta Alwa. O to mi chodzi. No. Consider me impressed. I'll keep investigating in here. Bring
Albo to nad bym powiedział, że bardziej chyba wygląda jak miasto? Now, if you need to defeat tougher enemies, it W might be sensie, time to break out some wiesz, ice skills in the monk's arsenal. Glacial nie Cascade piramida, creates a wave of ice tylko miasto, slowly które in je front of the play. zbudowali ci... It's pretty No, effective against ci fast konstruktorzy, monsters, czy jak most to of the tam damage occurs wiesz. right Tak, at the end of tak, the no. wave. And so a lot of monsters will just walk right by it. But if you can find a way to make a monster stop at just the right place, it can be very effective. In order to do that, you're probably going to want to freeze some monsters. The monk has a few different tools to do Denerwuje mnie this. chłop, który gra, bo Fairly widzę option, punkty a w fairly dolnym simple ekranie, option chcę is to zobaczyć get right in the drzewko. monster's face. Nie pokażę ci, pokazuję ci tylko gameplay. Nie. Ja wiem, ale to mnie But it has tak three boli times the wewnętrznie. sequence, and you can get off a combo that has a much higher chance to freeze. Get in there with the freeze, then roll back and finish the job with Glacial Cascade. Now, remember how Glacial Cascade is that extra Nie podniósł 17 golda. Świnia jedna, marnuje golda. Ale w ogóle zauważyłeś, że ten gold się automatycznie podnosi? W sensie, nawet nie podchodzi do golda i się podnosi? No właśnie znikał, jakby etykieta znikała. Wydawało mi się, że że tam jest jakiś Właśnie nie wiem, timer. czy podnosi, czy to znika? Raczej wątpię, no bo to wiesz, itemy w pole to raczej nigdy nie znika, znaczy z hack and slashu. No nie wiem, ale też ciekawe, nie? Czy się faktycznie automatycznie to podnosi, niezależnie gdzie jesteś. Auto pick-up? Kurwa, mobilka do wyjebania. Jebać pole. When you're if something hits you, you're going to feel it. But most things aren't going to hit you. And that's because while you're rolling, projectiles and melee strikes will always miss. You'll have to roll out of the way of a slam that has AoE. W ogóle, że but dodali hitting a swinging tego, sword or throwing a fireball dodge'a, is going to no. miss. Now, another important function of dodge Który roll też is it jest lets you cancel out of any kancelem skill at animacji. any time. Zauważyłeś? This makes it so you don't Nie, feel właśnie like chyba tego nie you're O, jest do roll, dobra, był roll, no. It really changes O, how nawet skills chyba will mówi longer teraz o tym. attack and cast times play, and makes dodge roll a very reliable feeling way Na spacji? to avoid attacks. Tak, no na spacji. So, A to może, że nieskończoności używasz? Używać? Czy jak to wygląda? Bo w sumie nie widzę żadnej cooldowki, tylko Wave of Frost klika, klika i do tego, widzenia. the retreat built right Chyba in. nie ma, jak w Move tym, jak backwards and w throw a cold Dark attack Souls? with significant freeze. E, A great thing about this is Bo that tak to it gives you a wygląda, good nie? distance No, tak to follow wyglądało. Glacial Cascade. Chociaż wiesz co, jest pasek, kurde, ten, chociaż nie wiem, czy to jest ten, jak masz manę, to tam jest taki żółty ala pasek, nie wiem, czy to nie jest to, ale trzeba byłoby się przyjrzeć. Możliwe, że to jest też nowa mechanika. No. Która odpowiada Nie? za coś Zrobił innego. rola, ale nic nie schodzi, więc Czyli zakładam, że jest to infinite. jest po prostu... Jop. Znaczy pewnie to ma jakiś tam minimalny cooldown. No, tylko pewnie wiesz, 2 i sekundy gore- albo coś w tym stylu, pewnie, czyli jest bardzo krótki, nie? 1 albo 2 sekundy i do widzenia, nie? Nie, żeby wiesz, prawdopodobnie nikt tym nie, i tak nie będzie spamił i tak, nie? No, to jest Myślę, bardziej do że przerywania tak, animacji, podejrzewam, ewentualnie do uniku jakichś tam Tak. mega krytycznych sytuacji, nie? Another skill you can use to I get pewnie some wydodżowania freeze się is z małów shattering czy coś. palm. No, Shattering palm is dokładnie. W sensie, żeby cię nie zblokowały. on the target. Kill or deal enough damage to the target and the bomb will explode, doing some damage and a significant freeze. It's a great option against bosses. No teraz blisko where the podszedł pod device tego might not be golda, enough nie? to get that freeze off. But you really want to but you still really want to use Glacial Cascade to get the damage bonus. No teraz podnosi, to były podnoszenie. No to było... Ale w sensie nie klika też, Nie, to trzeba- jest auto pickup, no, to jest auto pickup. No, to jest auto pick-up. The final skill we're going to show you today is Jeszcze miałbym klikać tego golda, to kurde bym sobie chyba w dekiel palnął, nie? Tylko pytanie, czy If you've played PoE1 before, you know what to to expect. jest gold i na przykład, nie wiem, chaos i tak dalej, czy to jest... Nie wiem, ciężko powiedzieć, It's a no. great finish O, of a tough podniósł. boss fight. Przynajmniej Very tak few wyglądało, AoEs jakby have power podniósł. charges beforehand. W sensie przeszedł obok Sweden Scrolla i to zniknęło, więc zakładam, że podniósł. A, nawet nie zauważyłem jak szybko klikał. W sensie klikał na drugą stronę ekranu, jak przechodził obok A. tego Wisdom Scrolla, więc raczej wątpię, że to podniósł. No to auto pick-up na jakieś itemy? O, ciekawe by było. W sensie, no, jak Znaczy ja bym nie narzekał, żeby nie było, nie? I mniej klikania takiego do podnoszenia tak, jakichś tak. takich materiałów, no to lepiej dla nas, nie? No zwłaszcza, że Itemy to tak, Ile jeszcze zrozumiem itemy klikania, nie? I co chcesz podnieść, nie? pamiętam ile było czekania, aż dadzą stakowanie się tych itemów, nie? W No, sensie dokładnie. scrolli i tak dalej, jest, że to było upierdliwe wcześniej. Jak musiałeś... No, ale jest to jak
jest trochę to, co mówiłeś, że w każdych gdzieś tam takich biomach właśnie, ale też takie podziemie, to jest boss, nie? Więc dlatego tyle bossów jest. W ogóle zauważyłeś, teraz zobaczymy to chyba bardziej, jak walczy z tym bossem, że ta walka wygląda bardzo Dark Soulsowo, tak bardzo skillowo. Tak, musisz uniki robić, nie? Nie możesz stać i przyjmować na klatę. Aczkolwiek istnieje szansa, że oni po prostu tak to pokazują, nie? Żeby było bardziej widowiskowo, nie? Co można zrobić, nie? No, ciężko mi powiedzieć, nie? Ale ładnie to wygląda, nie powiem, że nie. W sensie, w sensie dla mnie to jest lepiej, bo te bossy wtedy nie są takie miałkie, takie nijakie, nie? Ale widać, że ma trochę tych mechanik ten boss, przynajmniej ten. Pewnie każdy z bossów ma jakieś tam mechaniki, ale... Znaczy, zresztą to mówię, że też to wygląda jak Dark Souls, bo zobacz, że te animacje są bardzo... nie są aż tak szybkie, one są takie perfekcyjnie do wydodżowania, nie? No, dokładnie. Zwłaszcza, że widzimy, że każdy skill ma mechanikę tam jakiegoś movement speeda. Na przykład ten palm strike, ten podskakuje do przeciwnika z dodge'em, no to mam wrażenie, że to jest bardzo Dark Soulsowe. Ale go tam przeorał. Oj tak. Nie dał rady. To dlatego, że nie pakował w punkty. Dokładnie, to 8 punktów by wszystko zmieniło. Dokładnie. Kurwa, teraz pokaż te punkty, rozdaj je. Alright, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss cheesing. Okej. O, You okay? czyli Bart potwierdza to moją tezę Dark Soulsowo. Ja. Zaczerpnęli po prostu. Just typing some cheats to A już używa kodów? Nie, pewnie wpakuje skille, dlatego nie chcę pokazać. Coś w tym jest, zaraz zobaczymy. Jak nie będzie miał 8 punktów, no to wiesz, nie? Alright. No to wszystko jasne. Nie, ma 8 punktów. Whoever balanced that, like, come on. A ciekawe dlaczego ma 3 potki na życie, 2 potki na manę. Taki pewnie standardowy zestaw? Nie wiem. Znaczy inaczej, zastanawiam mnie czy co, nie wypadły mu żadne utility flaski, nie ma utility flasków na tym etapie jeszcze? No, bo flaszki many to widać, że ci są niepotrzebne po prostu. Praktycznie. Zwłaszcza jak ta walka No wygląda. jak na razie nie widzę, jest żeby ona. używał za bardzo też skilli, nie? Znaczy używa, tylko mówię, jak wystarczy raczej ci jedna potka na manę, patrząc jak bardzo używasz tych skilli, bo musisz się skupić na dodżowaniu po prostu, nie? No. O, użył chyba teraz spotki, bo mu mana podskoczyła No mocno. użył. Ale zobacz jak mało, praktycznie Tak. nic mu nie zabrało tej potki many, więc jedna by mu wystarczyła. No, no spokojnie, nie? A też dużo mana też nie zużyła, może dlatego też nie pakował punktów, nie? Właśnie o tym mówię, to jest takie... Ale podoba mi się, że teraz łatwiej się scekować, bo na przykład tym freezem dość często to robi. Tak jak chyba wspomnieli wcześniej, że jak już raz walniesz freeza, no to... To później tylko dokładasz. Znaczy to później ciężej, wiesz, na zasadzie... W którymś Diablo chyba tak było, dwójce? Z tego co słyszałem, że jeśli scekujesz moba, czy mob z ciebie scekuje, albo w WoWie, to masz drugiego CCK mniej ci wolniej ci go nakłada i mniej trwa, nie? Mniejsza szansa. No. Może tak to jest rozwiązane. Ale to musi w tym momencie mieć też jakiegoś cooldowna, nie? Znaczy to na pewno ma jakiegoś cooldownu, bo widać jak go sfrizuje, że mu się o wiele szybciej nabija teraz, nie? Jak poczekał chwilę, jest dodżowo w sensie. Wpakowałby chłop, kurde, te punkty i miało od razu lepiej, nie? Pewnie chłop gra od 2 aktów
z tymi samymi punktami bez ulepszenia ekwipunku i tak jest. Ale to myślę, że na spokojnie to mógł być boss w Dark Soulsach czy No. Elden Ringu. Tak swoją drogą. Patrząc jeszcze ile ma HP-ków, ale no mówimy, no nie ma punktów pakowanych, no to też Znaczy, pewnie damage jest Pytanie. słaby, nie? Give me a break. Come on. znaczy pytanie jak ten, czy jest zbalansowany ten poziom trudności na tą chwilę też, nie? No to też prawda, nie? Oh, hey. Bo to, że on ubija tego, znaczy, że zrobi mu damage, to taki, no okej. Pytanie, czy to też tak ma wyglądać, czy... A te procenty, co się pojawiają pod paskiem tego bossa, to jest chyba w tym freeze, tak? Dobrze Tak, ten. a to w jedynce też jest, nie? Okej, no. Tylko, że no wiesz, w jedynce to mob albo ginie, albo nie widzisz tego. No, dokładnie, dlatego właśnie tak się zastanawiałem. No i pamiętaj, że w jedynce bossy nie mają paska życia takiego jak Tak, tutaj, tak, nie? tak. Come on, come on. No, wszyscy się śmieją, że zaraz znowu padnie. Tak. There you go, there you go. After this, after this, after this. No, 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 no. Get him. Okay. A All c- right. Okay, here we go. O, dobra, czyli to działa, ten Palm Strike działa na dobijanie. All right. Second time's the charm. So, Blackjaw has dropped a consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent +10 to spirit. In PoE 2, we really want to make sure that you feel rewarded for exploration. It wouldn't be much good if we made all these awesome optional bosses if we didn't have something great to find for killing them. One of the things you might find for killing a boss is permanent stat bonuses for your character. Wonder what spirit. Nice. All right, now because this random area is different, Mark will have to find his way to the exit the hard way. This is, because I died, this is Yep. no longer rehearsed at all. Ale Scroll of Wisdom zniknął. Właśnie pytanie, czy Ale go podniósł? nie klikał. No właśnie o tym mówię, nie? Pytanie, czy go podniósł, czy zniknął? Chłop zaraz level ma, jeszcze żadnego punkta nie pakował. Jop. Pytanie, pytanie. Ciekawe, na jakim levelu jest ta postać, tak swoją drogą. No to też prawda, nie? Ale tak w miarę musi być nasensowny, bo damage robi nie taki zły Znaczy- też, nie? Znaczy wiesz, po jedynce też damage robisz, chyba dość dużo mobów one-shotujesz, nie? Jakby nie patrzeć, w sensie białych i ten, nawet tych żółtych, nie? I patrząc na to, że też ma dość dużo tych gemów, nie? Więc... No. Go around this way. Tylko nie wiem, czy te gemy są... To wygląda jakby nie miał w ogóle supportu w nich wsadzonych, tak swoją drogą. No bo nie ma Zauważyłeś? chyba, no, bo nie ma żadnych literek przy nich. Więc pytanie, czy to jest... Może dlatego, kurwa, chłop nie robi damage'a. Kurwa, zapomniał jak się gra w grę, w którą tworzy. My poor heart. Lightning strike. Oh. I think you got completely lost there. Ale też nie widzę żadnych cooldownów na tych skillach, jak używam za bardzo. Powiem ci szczerze. To raczej myślę, że to jest zamysł, nie? All right. Yeah. There we W sensie, go. no All to right, jest here- dalej here we go. Here's point. the exit. No. Jednak gracze lubią wciskać przyciski. Nie tak jak... Raczej chciałeś powiedzieć, że lubią spamować. Dokładnie. W końcu każdy ma inną wizję, na przykład Blizzard lubi jak gracz tylko wciska 2 przyciski, bo reszta jest na cooldownie. Right through. All right. Touché. All right. In order to
with the next area, we're going to call in a sorceress. I'd like to welcome Octavian to the stage, who's going to join the party with Mark, so they can play through together. Sorceress to jest chyba nowa klasa? Alright, 1 second. Wiesz, No bo Witchka to jest Witchka, nie? no, A nie chyba, ma, że zmienili. A nie ma pod... Nie, było, że A, nowych klas, tak, więc no to jest podejrzewam, nówka. No, no, no. Character in PoE 2. Tak. While the witch focuses more on occult magic and Yep. summoning, the sorceress is themed around pure elemental destruction. Let's have a look at how she plays. Ciekawe, czy ten przerzucili wtedy elementalistkę na niego, The largest soul core I've ever seen. skoro on jest pure elemental damage base. But it isn't charged. There is still latent energy in this machinarium from its ancient operation. These Ja tam widzę lines bossa in the stonework w ścianie. surely Tak, regenerate mi się wydaje, że to jakiś goro jest. Zamiast rąk to ma węża. condition. Nie, ręce ma też na dole ma po prostu, ale spod tych Tak, tak. ramion mu węże wychodzą. It should still function. Mówię, ja tam Ale widzę spoko bossa. wygląda to akurat. To jest mega fajnie wygląda. Te detale. Ale popatrz to, świeci mu się coś czerwonego, więc wiesz, pipi mu się tam świeci, musisz naładować mu. Musisz mu wsadzić rurkę, żeby się wysikał. Kaczuszkę musisz mu podłożyć. Albo musisz mu coś nałożyć. Really out an entire room full of targets. For a more single target focus skill, Arc is a great choice. It does much more damage than the first target. To już mi się bardziej podoba. No tak bardziej dynamicznie nie jest, nie? If you find yourself surrounded, it might Ale be a good idea to podejrzewam, place że to jest another kwestia po prostu tego, weapon. It's all mele. enemies around you, explosions. Tak, no wiesz, no mele to mele, nie? A tutaj jest, masz czarkę, masz spele. To... She doesn't have Ale more widać, że mele jest bardziej dostępne w porównaniu do jedynki. Tak. I to jest coś, co mi się mocno nie podobało w PoE 1. up as you stand Zresztą sam wiesz o tym, bo ostatnie ligi, No tak. jakie grałem, to grałem właśnie They drop off if you walk. z pelami też, nie? When monsters hit you, they take cold damage and build up to a freeze. Bo nie Ja tam czułem... lubię Defense. range, więc mi to nie przeszkadza. No właśnie nie czułem tego mele, nie? W PoE 1. Może dwójka to zmieni. A- Znaczy, niektóre buildy są spoko, ale to dalej wygląda jakbyś grał, że tak powiem, ten, range'em, a nie melem. Taki sork, tylko że z tego, z Diablo 4. Spirit is a dedicated resource that you can use for ongoing effects like Arctic armor, heralds, auras, and minions. To może to widziałeś na górze, co myśleli, że to dodge. Bo tutaj tego nie widzimy, widzisz? No tutaj tego nie ma. No, ale tylko to... A miał 0. Na Spirita. Miał 0. Find out more about that in the items talk later on. Now, if you want to increase the cold damage that you're dealing, you can always use Frost Bomb. It places a bomb on the ground that reduces enemies' cold resistance while it's ticking down. It's a great opportunity też ma to use dużo. some cold skills before it explodes. Tak, ma. się kręci. And speaking of Więc cold każdy skills, musi to mieć, No. jak w Diablo. No, ale ciekawe jestem właśnie, co to był zapasek, co miał mnich ten nad maną, nie? Ten taki żółty. To był sorka nie ma. Spirit. Podejrzewam, że to Spirit. Spirit. It does a devastating amount of damage. To help you out of danger, Skoro mówią, że to jest na rezerwacji, to też podejrzewam, że to jest pretty to. hard to hit fast-moving opponents, but it's great on tougher enemies that stand still, or even a larger pack if you're further away and can predict where they're going to move. Now, if you run out of mana casting too many of those, I guess in an emergency Szczerze, you could use your trochę mi się to nie podoba, ta animacja. W sensie, czuć, że to jest, wiesz, że to jest mięsiste, że to ma moc i tak dalej, ale ta animacja trwa tak kurewsko długo dla mój ten, na mój... In PoE 2 we wanted to clean that up, so each staff now comes with a built-in free to cast spell. Znaczy, O, wiesz, plusem- w końcu, dziękuję. plusem... Put it on and Znaczy w sumie nie wiem, czy plusem, ale now this particular staff is the base type. rzecz jest taka, że So it's quite likely that you'll have outgrown it by now. to jeszcze nie jest finalny produkt, więc to się jeszcze może zmienić, nie? No tak, tak, nie? Ale w sensie, dam głupi przykład, naprawdę, ale jest to dla mnie najlepszy przykład. Czekaj, zatrzymajmy. Bo to było chyba o nowej mechanice. Do tych animacji, na przykład jak grałem w Dark Soulsy,
to w Dark Soulsach masz mechanikę, że możesz zwiększyć, wiadomo, że ilość slotów, ilość damage'a i tak dalej, ale miałeś też mechanikę, nie wiem czy we wszystkich, pamiętam, że w 2 na pewno to było, gdzie mogłeś zwiększyć czas kastowania speli. Pytanie, czy też będzie taka możliwość, że na przykład jak będziesz miał cast speed, to ta animacja się będzie znacznie skrócać, nie? Powinno, no bo do tego służy cast speed, nie? Czyli przyspieszacie im czas castowania, a co za tym idzie, skracać go, nie? No właśnie, i to w sensie czy na przykład będzie na zasadzie nie skończy się animacja, ty skastujesz? No bo jakby nie patrzeć, masz animacje w 2, ale no w pewnym momencie te animacje, że tak powiem, one nie istnieją na przykład na mele, no bo na mele robisz 30 ataków w ciągu sekundy, powiedzmy, nie? Tak samo masz z castem, nie? Kasujesz na przykład arka, w pewnym momencie takiego masz cast speeda, że w jednym kliknięciu robisz kilka tych castów, nie? To jest takie... No. Takie no... Znaczy może nie dziwne, ja rozumiem, że to ma na celu spowolnić grę, tylko pytanie, jak to będzie wyglądało na późniejszym etapie, jak będziesz chciał mieć, wiesz, będziesz miał jeden skill do clearowania, gdzie na zasadzie raz klikniesz i cały screen ci wyczyści, albo ci będzie przeskakiwać, jak na przykład ark, a jeden na boss, który po prostu na boss zestunujesz na przykład go freezem i rzucisz mu meteor na more. I zadasz mu tym, i to będzie twój, że tam powiem, boss DPS. No. Zobaczymy jak to tutaj będzie rozwiązane, nie? No bo faktycznie ta animacja może tutaj mocno blokować, ale to mówię, no to może się wszystko pozmieniać, nie? Tak swoją drogą, jak fajnie te itemy wyglądają. Zauważyłeś? No, bardzo fajnie wyglądają, no. Bardzo mocno takie szczegółowe są, nie? I tak dalej. Dobra, to co? Lecimy dalej, nie? Ta. Of course, what you're probably going to want to use with that is something powerful, and Comet is a great option. O, Unleash. I to na stafie. No. You'll notice that Unleash is one of the few skills in PoE2 with a cooldown. In general, we really try to avoid using cooldowns because we really hate the feeling that combat is just waiting to cast your next spell. But it does make sense for Unleash since it's free to cast and it's something we want you to use. Ja mam wrażenie, że to jest takie ugryzienie do Diablo. Na pewno są ugryzienia, będzie duże ugryzienie do Diablo. While in the circle, your mana drains, but it powers up all your spells. Lightning projectiles will fork, beams will chain further, and you also do a lot more damage. Dziś teraz to będzie duża wojna, nie? PoE versus Diablo, nie? Więc... I będzie się duże naśmiewanie z Blizzarda, jak nie potrafią po prostu porządnie balansować i robić swoje roboty, nie? Znaczy oni kurwa napisać gry w ogóle już nie potrafią. Jakby nie patrzeć. Skoro spaghetti code sprawia, że nie możesz dać więcej staszy, bo ci się kurwa gra zacznie lagować, bo ludzie ci się wczytują ze staszem. No dokładnie, znaczy bardziej chodzi o to, że zacznie ci więcej ramów wpierdzielać i zacznie się lagować. No to o tym mówię, nie. Po prostu to jest... No smutne to jest. No to raczej pod to programiści. Tutaj bardziej. Znaczy, inaczej. Dla mnie to nie ma znaczenia, kto to robił, co było w środku. Ja dostałem gotowy, znaczy według nich gotowy produkt. A co się działo za kurtynami, to mnie to chuja obchodzi, no nie oszukujmy się, nie? Jak idziesz do restauracji, to nie interesuje cię że tak powiem, co się dzieje za kuchnią, jeśli dostaniesz swoje jedzenie, nie? O, co to jest? Uncut Skill Jam? O, What the hell? let's go! Gem cutting. Let's go! Fuck it, let's go! O, kocham już to. What the fuck? This time I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case we're going to select cast on shock. O, zauważyłeś? Nie wiem, czy zatrzymasz ten... Zatrzymaj na chwilę. Albo w sumie nie musisz. Zauważyłeś, że tam było napisane, że możesz wybrać tylko ze swojej klasy? Tak, tak. A, trochę mnie to boli, szczerze powiedziawszy. A czy...
Z jednej strony może i tak. W sensie może, chyba że to działa na zasadzie, jeśli odblokowałeś, jeśli grałeś tylko łyczką, to widzisz tylko gemy łyczka, jak zagrasz większą ilością postaci, to masz więcej? Może. To pewnie wszystko wyjdzie w praniu. Znaczy jakoś... No bo faktem oni tutaj pokazują sorka, więc być może jest to zlokowane na sorka tylko i wyłącznie, nie? No właśnie o tym mówię, nie? Niemniej istnieje też szansa, że to może być tak, że to będzie tylko perma-lock na... Jak ci padnie gem, znaczy może inaczej, może jak nie obrobisz go i włożysz do stasza i zagrasz inną postacią, no to będziesz miał to i będziesz mógł sobie obrobić na swoją postać, no tam jakiś już jest tak, myślę, obrobiony, no to albo chcesz obrobić, no to tylko i wyłącznie jest lock dla twojej klasy, nie, więc moim zdaniem jest to sensowne, nie, tym bardziej, że jeśli go nie obrobiłeś, no to tym bardziej możesz go użyć, nie? A no to na pewno, nie? No. W ogóle podoba mi się, że masz więcej możliwości triggerowania czegoś, na przykład w tym przypadku na szoku. O tak. Well, in PoE 2 we have another major new system to introduce to solve these kinds of problems, and it starts, oddly enough, with weapon swap. Now, in PoE 1, weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. We imagine that people are going to be swapping in and out between different weapons to deal with powiedzcie, że to naprawiliście. People just don't do that at all, and a large reason for that is because it's really, really awkward. In PoE 2, we wanted to solve all of that. The staff Octavian is using here has an ice mod on it that makes it great for when he's using his ice spells, but we would also like to be able to make sure that this build works just as well for his lightning spells. If Octavian equips his previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. Czy to jest to, co myślę? We uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Then we go through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. Let's fucking go! Co, przydziela ci od razu do gemy i do weapon seta? Coś jak masz Rogue w Diablo 4. Tylko, że masz dowolny wybór. No. Kurwa, dziękuję. Let's fucking go! Holy shit, o jakie to jest dobre. A mi dygnął. O. Short time penalty to switching, so it can be good to leave some skills on both sets if it doesn't matter which weapon set you're using. But we still have a problem. Passives. Wouldn't it be nice if we could specialize in both cold and lightning passives on the character? Well, in PoE 2 you can. Hopefully Mark can deal with those monsters while we do this demo. He? So, we're on the passive skill screen here, and you can see that we are close to both a cold and a lightning cluster. At the top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. O. If Octavian holds shift, he can allocate set 1 to the cold passives, and then allocate set 2 to the lightning passives. What the fuck? Okay. Check it out. As we use our weapon swap, the skills allocate changes from one build to the other automatically. So whenever we cast Wow. an appropriate spell, Okay. reconfigure on the fly to the correct build for that spell. Now you can't do this with every Let's single passive fucking on go. your tree. Only points granted from skill books will allow this kind of dual specialization. So you're not going to be changing from a mace slamming warrior into a fire elementalist with the press of a button. But it certainly increases the number of options you have for builds. There's a huge number of places where the system can shine. You could augment your dagger shadow build with traps, or have a great curse set up on your witch with one spec, and then move to your chaos debuff spells with the other, for example. It really opens up your options. Now, another fun metagem to try out is called Barrier Invocation. Ale to naprawdę jest game changer, nie? No. Tylko mam jeden problem, w sensie nie problem, to jest bardziej pytanie. Jak bardzo... Jak jest drzewko ustawione, żeby to działało, nie? Bo... No, to też prawda, nie? Bo jakby nie patrzeć na tą chwilę,
So mam you lose wrażenie, yeah, że so lose some energy shield and at just the right time invoke Ice Nova to cast all the stacked up copies in one instant cast. to będzie If tak, you keep że losing shield, you'll build up even more charge for even more powiedzmy on casts. gra teraz So it's a great Fire defensive i... option in an emergency. Znaczy Colt i Arka, nie? Znaczy Lightning. I masz tylko 2 drzewka. To jak jest cała reszta zbudowana, że pójdziesz... Że core, że tak powiem, core twojego drzewka jak będzie wyglądał, w sensie jakie są punkty do rozdania, nie? No, to też jest ciekawe, nie? Ale no, No bo jeśli masz tylko powiedzmy po 10, znaczy no to jest początek, to załóżmy, że będziesz miał Here we więcej. are back at the charged soul core. Ale załóżmy, że masz 123 skille i na przykład z tego, nie wiem, 30 możesz rozdać w ten sposób. To core drzewka w każdym buildzie musi być tak generic, touch my tralala. No za serio mówię ci, touch my tralala. tak, dokładnie. Musiał go tam pogilgotać. Chodzi się, to jest z Dark Soulsów, jak nie chuja, ja w to nie wierzę. Jeśli No, to nie jest- inspirowali się mocno, kurde, Dark Soulsami tutaj na bank, nie? Więc mówię, no to jest po prostu taki mam... Znaczy, nie mówię, to rozbuduje możliwość z rozwoju buildów w chuj, żeby nie było, ale mam straszny problem z tym, że to może nie działać tak jak myślimy, w sensie, że to może mieć problemy duże. Ale wiesz, to na bank będą jeszcze balansować, zresztą pewnie jeszcze tutaj będą jeszcze o tym mówić, że to jeszcze nie jest do końca finalny produkt, bo jeszcze będą testować to na 100%. A to na pewno, nie? I Tylko tak mówię, jak, no to jest takie... no i trochę też jak w PoE 1, nie? No wiesz, wydadzą ci, ale później się okaże, że jednak gracze znajdą jakiś sposób, żeby broken jakimś buildem grać i wiesz, nie musi nastąpić balans, nie? Znaczy tak, tylko wiesz, to jest na tyle dziwne, że to trochę wygląda tak, jakbyś jak powiedzmy droga z buildu, jak po jeden masz drzewko i zaczynasz, że powiedzmy na przykład rangerem, witchką czy czymkolwiek, to masz dużo na start takich punktów, które bardzo cię od razu nakierowują na coś, nie? Na przykład fire, miniony Tak. i tak dalej, i tak dalej. I później masz tak typowe takie drzewko, co wcześniej pokazali, że masz typowy fire, taki typowy boost spory do fire'a czy coś. A tutaj jeśli masz 2 takie bliskie drzewa obok siebie, to początek musi być taki, żeby ci dawało na przykład ogólnie boosta do speli. I co już mi się nie, co już mi się z samym założeniem to nie podoba, nie? So that's Path of Exile 2. These areas Bo to wygląda wtedy jakby... first 4 acts are available to play at the 3 demo zones around ExileCon. O, podnosi się Now, samo, if you're widziałeś? physically here at this event, Ale co? just remember, Gold? it's a Gold. different game than before. No ale to Gold Gold się wiedzieliśmy, tam podnosi. no ale to Gold wiedzieliśmy, że się podnosi, bardziej nas interesowało ten. Tak, ale w sensie, ale z daleka, nie? Na zasadzie... A, czyli ma duży... Duże pick-up. a nie dosyć. No. Use it. You're just gonna die otherwise. So your next question is likely to be, when is the beta? Well, we're on our last year of development, and we're still Jest finishing na acts, barze. adding skills and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Path of Exile 2 has been a long time. No to poczekamy jeszcze trochę. Near the finish line, but we're just not quite there yet. We're determined not to rush this and make sure we get everything right. I bardzo dobrze. In the meantime, there's a Jak lot się nie of stuff spieszą. here we won. I'll hand back over to Chris, and he's going to talk about what's coming up. Niech nie odpierdolą w Diablo 4. Znaczy już widać, że nie odpierdzielają Diablo 4, to Tak, ewidentnie widać. ale... Zresztą już mieli przynajmniej... Ile? Kiedy miało się pojawić? W 2.21 miało się pojawić PoE, czy 2.22? 2 chyba? 2 w grudniu jakoś, nie? Tak przynajmniej zapowiadali, nie? Takie pierwsze to ten, nie? No. Sneak peeki, nie? So that demo is very hard for them to do in person. Kurwa, już I am 50 very minut minęło, impressed what the it went fuck. that well. So as Jonathan explained, Path of Exile 1 will continue to be its own unique game once Path of Exile 2 comes out.
We will continue to update it with expansions and leagues going forward. And because accounts and microtransactions are shared between the two games, and their expansion releases are offset from each other, it's super easy to jump between them and effectively play both if you want. So I'm going off script for a second here and just going to explain this a bit better. Imagine we release a Path of Exile 2 expansion, right? So everyone dives in and plays it. You give it, say, out of the 13-week cycle, you're going to play for, some hardcore players play for the first few weeks, some people play for most of the time. We're going to aim a Path of Exile 1 expansion to come out towards the end of that cycle, say 4 or 5 weeks from the end, which also lasts for 3 months. So because Path of Exile 2 has more content and is a significantly larger game, it will mean that you can play Path of Exile 2 for the majority of the cycle, and either keep playing if you want to keep playing Path of Exile 2, or jump into Path of Exile 1 when its league launches and enjoy that. Either for the entire period or until the next. Czy to będzie rozdzielone, tak jak mówiłeś, to? No. Tak, no. Purchases are shared. If you were to buy supporter packs or microtransactions in either, they're just available on your characters in the other. Speaking of Path of Exile 1 expansions, we've got one coming out in just 3 weeks, on August 18th. Let's watch the trailer for Path of Exile. Trochę współczuję innym grą. Które mają, powiedzmy, tego Torchlighta, Last Epocha. No. O diabła nawet nie mówię obecnie. Wszyscy się rzucą na pole. No. Tym bardziej jak dowiozą parawijny produkt. No. Ale jest szansa, że może do tego czasu naprawić. I jakiś nowy content się pojawi. Jakby podejrzewam 2.25. Ej, wydaje mi się, czy poprawili jeszcze bardziej, kurde, tą grafę w połę. Bo naprawdę to nieźle wygląda. Nie grałeś, więc to wygląda już od jakiegoś czasu w ten sposób. A, no to odwalili całkiem nieźle. Holy shit. Czy 18? Rusza nowa liga? Tak. Holy Jesus Christ. No nie mówcie mi, że będę musiał grać. Ja myślę, że na początku miałem nie grać, ale później... O, co to jest? Fajne. Ale później zobaczyłem dokładnie, co daje ta liga, więc... Ja pewnie zagram tą ligę. No ja myślę, że... Miałem odpuścić, ale widzę, co dodają, to... Let's go. No, być może sobie pogram. Może gdzieś jeszcze wcisnę to. No ja podejrzewam, że się przerzucę na... Czemu mi się zfrizowała? Halo? Nie wiem. Bo tutaj te internety masz. Właśnie nie wiem, o chuj chodzi. Czy neta mi wyjebało? Nie. In the Kurui afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called Nie? the Trial of the Rozumiem. Ancestors. You will journey to the afterlife. Nadal ci wywaliło? Totalnie. No, mam loading, kurwa, na wiecznym. No to zobacz, sprawdź sobie czas i F5 daj sobie. No już się, tak mi się zwiesiło, że musiałem odpalić na nowo, więc jaki ty masz czas mniej więcej? Czekaj, ja mam 2:53 i 8 sekund. Dobra, to jest... Dobra, nie to chwilę cofnęło. poczekamy. Jeszcze jak sobie tam... Ile? 53 co? 53 i 8 sekund. Dobra, można. Tak? Dobra? Who you may remember from the Prophecy League. Each coin allows you to play a match of the tournament. You start the tournament with a basic team. O, jakiś turniej. O. The tournament is double elimination, meaning you're allowed to have one loss without consequence. A second loss eliminates you from the tournament. Your team will compete against 10 other tribes, and you choose who you're going to challenge next out of the teams left in the tournament. When you start a match, you see the configuration of the enemy team and get to place your team of warriors on the battlefield to challenge Ej, to taka Dota. TFT? So while this league does have many elements of To an kurwa auto teamfight battler, tactics? you're right No. there fighting alongside them. During a match, when a warrior dies, they respawn at their totem after a short time. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. The team that destroys all of the opposing totems wins. If you're playing a hardcore character though, don't worry. Hinakora, the goddess of death, is watching over you and will restore your soul to your body so you won't permanently die in the afterlife.
like that. In the Trial of the Ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the middle. It's not great in the center or flank positions due to its slow movement speed. Oj, The to jest Tuatara teamfight is a tactics. quick and deceptive unit, which is relatively well balanced for all positions. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. The Goliath of Night is a disruptor unit, and it's ideally placed in a center position to intercept Tak swoją enemies that drogą are ten chłop chasing wygląda jak miał you. zbroję You can also Power allocate Rangers. it to defenses, so that it disrupts enemies that are trying to Widziałeś to, nie? Baka Ranger Red. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and a Goliath to follow us as we attack up the middle. Our plan is to work with the Goliath to distract the enemy front line so the flanking Tuatara can get through and destroy some of their totems. To wygląda dobrze. Teamwork. Teamwork. Upon winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly. There are a lot. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. Each tribe has specific specialities. For example, Hinakora's tribe manipulates life and death. Rongo Kurai's tribe is slow and tanky, with an emphasis on stuns and knockbacks. You can recruit warriors from many different tribes and mix and match them together into your team based on what you need. Field items are items that are placed on the battlefield and can be activated during the match to, for example, revive a warrior or heal your entire team. If a field item isn't consumed within a match, it persists on to the next match. But your warriors, their equipment, and your field items are all wiped between tournaments. You enter each tournament fresh. O, Your success in ciekawe. the tournament updates your overall ranking, which helps you in better rewards and subsequent ones. Speaking of rewards, let's discuss the good part, what you can earn for succeeding at the trial of the The good parts, yeah. You get a reward as you win each round of the tournament, and these rewards are visible when you're selecting which tribe you want to play against. They'll help inform your decision, as some of them are regular rewards and some of them are exclusive new rewards you can only get from the Trial of the Ancestors. I'm literally tripping over my words to get to the part where I can explain tattoos. Okay. The Ancestors reward you with special tattoos that are not applied to your skin, but they're engraved on your soul. This process can transform what your attribute skills on the passive tree do. Ja tam widzę basically the kurwa attribute highway nodes 300% movement generally. speeda. 300% movement Ja to już widzę oczami wyobraźni. For example, this one converts a small dexterity skill into movement Zwłaszcza na speed. ten mappa Each finderze tribe z has its own flaszkami. exclusive passive tattoos. This tattoo Czyli converts a replace? small strength skill into Fire additional resistance. fire resistance. Okej. This one converts a small intelligence skill into additional lightning damage. And this one converts a small strength skill into one that summons a minion when you take a strike ciekawe. from a unique enemy. But don't go overboard on the number of skills you convert with Jebać, tattoos, mam as you'll itemy, probably need kurwa, at least some za of your tymi butami. attributes left to equip Jebać. items. Each of the 10 tribes has an exclusive unique item that you can earn. These rarely show up as rewards for defeating that tribe in a match. Katava's Hunger is a unique majestic plate that you can earn by defeating the Katava tribe. Ma promptera, jak nic. Czyta. A tak, tak, to na pewno. While this is tricky to accomplish, it also frees up all those other potential life slots to be something else. Jakbym miał się uczyć tego na pamięć, to o mój Boże. This amulet is a unique item you can earn ten by defeating ring the wygląda Aragui mua. tribe. It has the powerful effect Ej, of amulecik też forcing spoko. your flasks to instantly recover life and mana whenever Znaczy you're to low. amulet, sorry. This could potentially be a powerful panic button, or maybe you want to build around permanently being on low life or mana, so all of your flask usage is instant. If you manage to win the entire tournament, you'll not only receive the reward for the final match, but Hinokora will also give you a choice of 3 additional... exclusive items. Jak się zawiesił. Nice. Things you may be offered. First up, there are 4 unique items that exclusively come from Hinokora for completing the tournament. This belt, for example, lists a plethora of really powerful properties, both beneficial and detrimental.
While you're wearing the belt, the property shifts around every 5 seconds. You never know what's going to happen next. Will you always crit, always evade, never evade? Maybe you're able to find some ways to build around the detrimental effects to create as much upside as possible. That's fucking Hinekora huge. also has a selection of special, more advanced passive tree tattoos that you can only receive from her. This one transforms a 30 intelligence notable attribute skill into one that increases the level of all of your intelligence gems. You're only allowed 1 copy of the specific attribute combination tattoo on a tree. Hinekora can also award you with a new type of item called an omen. These are small items that sit in your inventory until a condition is met, at which point they are consumed and something happens. In this case, when you reach 25% life, your flasks are all replenished. Now don't worry, each player can only consume 1 omen per combat unit, so you don't have any reason to fill your entire inventory with them. This one creates a portal on death. Rozumiem. Omen of return. To save your life, but it will save you some time. This one grants you Soul Eater when you level up. It's definitely worth carrying around for that occasional massive power boost. Omens are tradable but hard to get. Ale so spoko use są te them tutomeny. carefully. I shudder to think To about jest, how much this kurwa, one is going to be fucking worth huge. in the presence of those incredibly rare unique weapons from 320. Unique, no. Going off script again here. Bo Back in masz- the day, są when we had itemy, stuff like które masz- prophecy and so on that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type. We had to block the good items by putting Są chyba, jest tarcza, crap która ma uniques bardzo on the, wyjebany sorry, ten unique. bazę, We tylko i put możesz crap tylko uniques jedną on tarczę that z base tego type so that zrobić. you couldn't get No, it every no. time. Well, we To stopped będzie doing w chuj that. So drogie. a lot of the uniques that were upgraded in 320 are just the only thing on the base type. So items like this let you deterministically get something quite valuable, hence they are quite rare. The most exciting one though. Finally, Hinekora can offer you a lock of her hair. This is a very special currency item that lets you foresee the That's result fucking of huge. using another currency item to craft something. This means, for example, you can know whether it's worth exalting your item because you'll know exactly what the outcome is. Hinekora's lock will slot into your crafting pipeline with powerful consequences. The Trial of the Ancestors offers a wide selection of valuable new rewards as you complete matches and tournaments. We really look forward to seeing what strategies you develop for building, equipping, carefully placing, and playing alongside your tribe. So that's the new Challenge League, but Path of Exile expansions contain more than just a new league every 3 months. In each update, we also augment Path of Exile's endgame and shift the metagame with new gems and balance changes. This expansion is no exception. I'm going to explain the other changes in a medium amount of detail. I'm conscious that we have both new and existing players. For new players, I'm going to try to include some extra content to help make the changes more understandable. You can find out all the detail in the patch notes and other information we'll be posting in the few weeks before release. Let's start with how the Trial of the Ancestors expansion expands Path of Exile's endgame. In December last year, we released an expansion called The Forbidden Sanctum, which introduced the Sanctum Challenge League. This league was a roguelike game set within Path of Exile where you would randomly explore a randomly generated sanctum 1 room at a time, alongside your regular play. You'd pick which rooms you wanted to explore out of several options and accumulate beneficial boons and detrimental afflictions that made your run easier and harder, respectively. Not only did Sanctum work really well as a league, but it also had the potential to be added to Path of Exile as part of its core endgame content, alongside systems like mapping, delve, and heist. Well, in this Let's expansion, fucking the Forbidden go! Sanctum is back. Sanctum to Core? Ja tego nie grałem, więc to może być dobre. O! Ja tylko chwilę grałem, ale I've porzuciłem really been ligę. looking forward to this one. We're reintroducing the Sanctum as core content in Path of Exile's endgame. Nice. You'll initially meet Divinia, the Sanctum NPC, in Act 10. Sanctums are now tradable items that you can find while playing maps in the endgame. A forbidden tome represents a whole floor of the Sanctum, and its rooms can be played back to back. Tak swoją Or you drogą can to take jest breaks lepiej between them and niż do something else if you ta choose. samej lidze. Upon successfully completing that Sanctum No, floor, wiesz, the no bo next floor is jak wyszedł jakiś generated as czas, a ta tradable liga, item jakiś czas temu with wyszła, all the to oni ją state of mogli your teraz Sanctum dopracować, nie? built in. No. I wdrożyć jako korową, nie? Stores, what boons and afflictions you had, what rewards you've locked in, and how much resolve you have left. You can then either play this floor or trade it to someone else if it feels more beneficial. For example, let's say you manage to lock in a really valuable reward. The example here is a Mirror of Calandra, but you'll also notice... Co? Do I have a laser pointer? Yep. It doesn't work on the board. Okay, 1 resolve.
This is an example here where the player has a very good Spoko, reward możesz sobie locked in, zrobić, but a dostać massive pile kalendek, of zrobić dangerous Hitler's rana. afflictions If you Te. don't feel capable of completing the rest of the sanctum from this point, then it would normally be a write-off, right? If you gave this to me, no way am I getting that mirror. But you can now trade the sanctum state to someone else who is willing to pay for the chance to earn the mirror, or lose it. And you can look at expected value in economics, right? It's worth some percentage of that mirror, so you trade it for like 5 chaos to someone, they run it and lose their chaos. Your relics, which act as passive bonuses within the sanctum, are locked in for the run when you start the first floor and can't be changed for the rest of the run. Speaking of relics, they're now tradable and have been rebalanced around this. To those of you wondering, we have decided against bringing back sanctified relics for now. Fair. A complete sanctum run now requires killing the final boss, Lycia, in both her first and second form. She will always drop a unique relic, and these have been reworked and replaced as we rebalanced everything. Kurwa, czas znowu grać minionami. Kurwa. Primary defenses now have some effect on protecting your resolve. Your armor allows you to mitigate resolve loss, and your to evasion jest grants you bardzo a spoko. chance to avoid To mi się resolve ta loss zmiana mi się entirely, a podoba. lot like how armor and evasion work. Your energy shield grants you resolve aegis, which is a mechanic that works similarly to how energy shield behaves for life. In light of the new defensive opportunities and learnings from the original Challenge League, we've rebalanced the difficulty of Sanctum, especially in later floors, and have worked to add more monster and room variety to runs. We've added new boons and afflictions themed around the new defensive mechanics and have rebalanced many of the other ones. Like other optional endgame systems that involve tradable items, players who don't want to play Sanctum can trade their Sanctums to other players in exchange for an item or currency that benefits them more. Successful Sanctum play can generate a lot of rewards. It'll potentially be possible to build characters dedicated to Sanctum To jest running bardzo and fajne, just farm to mi się Sanctums podoba. repeatedly in order to profit. Sanctum isn't the only improvement that Trial of the Ancestors brings New to the Atlas Exile's Keystone. endgame. We're also introducing 16 new Atlas Keystone passives to the Atlas passive tree. As a quick summary for new players joining us, the Atlas tree is a system that allows you to customize your endgame experience in Path of Exile. As you complete different maps, you gain skill points that can be allocated in the tree. You could use these points to modify the behavior of different content you encounter in in-game maps to make it more difficult or more rewarding, or to behave entirely differently. The system allows you to double down on the content you enjoy and avoid content you don't. Nice. Keystones are really impactful passives that totally change how endgame systems behave. Usually they Growing Horde mi się podoba. Podoba mi się. Come up with new strategies to take advantage of them. Each of these 16 new Atlas Keystones changes how you might interact with Path of Exile's endgame. Let's have a look at some of them now. We will reveal the rest of them before the release of Trial of the Ancestors in a few weeks. Extreme Archaeology completely changes how you play expedition encounters. Instead of placing a series of regular explosives, you now place one gigantic explosive. Uuu. Every single chest or monster in the blast radius is affected by every remnant in that radius. O To jest fajne i niefajne. ale kurde ten zasięg tam był. No. Ale mam pewne... Znaczy widzę problemy też z tym. Wielki lag na mapie. To swoją drogą. Boosting your stats instead. You can touch monsters just like a spirit can, making them stronger and more rewarding. It's kind of getting silly at this point, isn't it? Blight is like to chyba se spróbuję nawet. Path of Exile. The Cassia's Pride Keystone makes it so that Blight monsters take significantly less damage Żeby from pograć players se na and awku. significantly more damage from Blight towers. This basically lets you go all in playing like an actual tower defense game. Because we can. Because we can. This makes it so that Val's side Yep. areas in your maps are no longer corrupted, meaning that you can use currency items to change their mods. That's right, when you encounter a Val side area, the keystone lets you Nice. What, serio? O kurde. No, to jest niezłe. Yeah, so we rebalanced the side area mods, we've improved reward outcomes, and we've made the downside mods a bit more punishing, just to make it interesting if you try to go for the good outcomes. You may also rarely encounter a unique Val side area. Destructive play makes it so that the Maven will summon between 1 and 3 extra random map bosses when you are fighting witnessed map bosses.
This keystone is analogous to the Eldritch Altar keystones that make Oh, those nice. influences more difficult but more rewarding. There are another 11 new keystones that we'll reveal over the next few weeks. Together, these 16 keystones mean that regardless of how you enjoy your maps, you'll have plenty of new ways to play Path of Exile's endgame in this expansion. And I should note, in the initial draft of the keynote, I painstakingly went through every single keystone. It took like 10 minutes. Fajnie to wygląda. Put them in the news to save you some time here. In the Trial of the Ancestors expansion, we're shifting Path of Exile's metagame in several ways. The first is by introducing 14 new support gems. Więcej niż which are Diablo designed to 4, take let's existing go! categories of skills and provide entirely new ways to play them. For full information, check the final gem hovers when we post them in the next few weeks. Let's have a look at a handful of these support gems now. In Path of Exile, war cries usually buff your party but don't directly hurt monsters. The Corrupting Cry support gem turns war cries into damage-dealing skills by making them inflict To corrupted mi się blood on podoba, monsters affected tak by swoją the war drogą. cry or by your attacks that it exerts. The Returning Projectiles support gem causes projectiles from supported skills to return to you, piercing all targets but dealing a little less damage. I think there's another example too. Wracamy do poprzedniej ligi. The Fresh Meat support gem causes minions created by supported gems to gain adrenaline, critical strike chance, and critical strike damage for a duration after they're first summoned. So you've got to work out a way to keep To refreshing mi your przypomina minions. bardzo That ten makes them a lot more powerful. build z tego, z Torchlighta, Greenwood tak support szczerze, gem z tymi causes minionami. totems to trigger projectile mortars at enemies that hit them. This is particularly synergistic with totems that can taunt enemies, such as Decoy Totem, or one of the new Chieftain Ascendancy skills that I might talk about shortly. The Sacrifice support gem works on spells that you either cast yourself or through totems. These spells now sacrifice a percentage of your current life or the totem's life to gain additional chaos damage based on how much Forbidden life was Ride. sacrificed. O kurwa. One support gem Co to jest? link skills. Cold mist to come over them. Enemies To co, caught in the Mesiu, beam gramy are duo, chilled. tak? This creates a Będziemy neutral sobie biegać for a przez cold moby. damage of a time build requiring I zabijać. placement of both yourself and your linked ally. I mentioned it was going to get silly. The Locust Mine support gem looks Holy OP shit. and affects attack skills that use bows and wands. Kurde, Instead of okej. directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you hit them. In addition to these Okej. skills, there are another 7 that we'll be Nice. revealing Przecież over to the next będzie few czyściło weeks. tak mapy, że szkoda gadać. In addition to the 14 new support gems, our balance work for the Trial of the Ancestors Chyba wiem, involves revamping 2 czym ascendancy śmiesznym se classes. zagram. Tymi trapami? You can specialize in as you play your No, Path of Exile's z bow campaign. skillem. Each main character class has 3 ascendancy classes available. In the last expansion, Crucible, we overhaul the Pathfinder and Saboteur. This time, it's the Guardian and Chieftain, which are specializations nice. of the Templar Rework. and Marauder, respectively. While we were very happy with the theme of the Guardian, it was falling behind the power level and popularity of other ascendancy classes. Our changes in this expansion have modernized the class and will present you with more relevant build opportunities than before. Brace yourself. Okay. Path of Exile 102. Harmony of Purpose can power up parties using link skills. Czyli to Time jest of klasa Need now stricte do completely supportu cleanses z tym and linkiem, heals you every I 4 guess? seconds. Chyba. Radiant and Unwavering Crusade both To fully dlatego embrace dodali the tego Holy z Summoner supporta. theme by giving you access to some exciting new types of minions that are exclusive to this ascendancy class. We have this picture on the announcement page, pathofexile.com/ancestor for you to scrutinize. Next. While the Guardian's revamp was similar to that of the Pathfinder, the Chieftain has received the Saboteur treatment. To be honest, we were unhappy about many aspects of this ascendancy class in its old form, and so we have completely redesigned it. You can play it now. It's basically an entirely new ascendancy class with the same name and art and a new way of approaching its themes. Its new skills let you, among other Holy things, shit. cause enemies to Widzisz to na explode, górze? turn off enemies' fire resistance, Modifiers maximum fire resistance. convert passive skills to apply to fire damage, Ooh. and have your fire resistances applied to your cold and lightning resistance. I'll just give you a sec more to read. To All right, that's all te I'll dwie say to you notki, to które check ci out. It's pretty dają powerful now. max resa do Fire'a do To reszty. celebrate the release of the Trial of the Ancestors, we'll be mocne. hosting a boss kill event. To enter, create a hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to kill all 7 Uber Pinnacle bosses on the same character. Note that unlike the last event we ran, this one is not a ruthless event.
We'll post more information about the event and its prizes in the news before release. Best of luck to everyone. Uff, rip. For the Ancestor Challenge League, we're launching 2 new series of supporter packs, the Shade and Disciple packs. Each tier contains the pack's full face value and points, alongside wyglądają several exclusive okej. microtransactions. Szału nie ma. These packs are only available for the duration of the to jesteś Ancestor kawałek League, and we'll leave the store szybciej niż ja forever when it teraz. ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect the character's power or progression in any way, despite how cool they look. The Shade series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. All right, the sarcophagus back attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. Nearby monsters send it into a frenzy, and enemy deaths provide it with souls to feast upon. O, The Stygian Waypoint shackles visitors to your hideout in chains, yourself included. These chains are just cosmetic though, and they break as soon as you move. z tym WP-kiem to kurde ten, spoko. Beka, no. The Ferryman's armor set is so full of trapped souls that some of them try to escape. Moving while wearing Armor boots taki. will leave souls in your wake trying to break Ale free. też taki umarły legionista. Taki okej. Portal opens a gate to the Netherrealm when you approach. This prompted a lot of internal discussion about Oh. whether using Hellfire to heat your hideout is actually safe and practical. Infernal Portal Effects też spoko. Demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft items for you. Be warned, it has a sharp tongue and will mock you mercilessly. To bym chciał, nie po... Do craftingu jest... No. The Nebula character effect causes items you pick up to orbit you in an ethereal Okej. Akurat to mi się tak średnio podoba, szczerze. To jest taki bardziej dla beki. No, The Disciple series of supporter packs also contains 6 exclusive microtransactions. Look at dog. I'm gonna put that in the top pack. The Hero's Landing Finisher effect summons a marble statue from the heavens to execute unique monsters you defeat. You decide Współczuję, whether it's the ktokolwiek sword or będzie the z tym huge grał na hunk of rock endgame'ie. that actually kills them. chuja będzie widział The Belltower przez te Masterpiece wybuchy. heralds the opening of a new map with a peal of bells. Start to run out of portals though, and it will reflect your desperate situation. This is fine. It's fine, everything's fine. Cathedral armor Dokładnie. set reflects Zwłaszcza jak robisz light bossy. through your character, creating beautiful patterns on the ground around it. If your life gets low, it responds in kind. The Observer Diamond Flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers To at fajnie enemies you wygląda. critically strike while the flask is active. Tylko nigdy nie gram kryt billami. Smutaczek. The Currency Orb Charge effect lets you pick from a number of different currency types to replace your charges with, as long as you've used that currency item anytime from today onwards. Some people... We have to store it in the database, right? Some people will show they can be part of the exclusive club of players who have actually used a Mirror of Calandra. This effect also causes your charges to display in town. So the theory is you go use your standard mirror, which we all have, right? The Faithful Hound Pet is a very good doggo, and it knows a few tricks. You can command it to sit, roll over, or play dead. Aww. And yes, you can I ta pet the reakcja dog. tłumu. Yes, you can pet the dog. Szkoda, że nie ma animacji, że postać głaskawka jest jakaś łapa. To też jest spoko, nie ma co narzekać. O. Zwłaszcza, że z takiego widoku raczej chuja zobaczysz. Nawet jak się będzie schylał, żeby go pogłaskać. The fun part. For the last ExileCon, we developed a special card game that encapsulated the full gameplay arc of Path of Exile over the course of the event. Players could defeat monsters, progressively upgrade their items, use currency items to craft their equipment, find and run maps, and eventually defeat pinnacle bosses to earn rewards. It was a whole lot of fun, and we've had so many requests to run it again. So this year, we're proud to bring you the 2023 version of the ExileCon card game. And like all Path of Exile expansions, it even includes a challenge league. In your swag bags, you'll have found a box of ExileCon cards, and then a gentleman outside will have asked to purchase them from you for real Ciekawe. money.
If you have any cards left, you can use these to challenge GGG staff members who are walking around ExileCon as monsters. They'll be wearing t-shirts showing the monster's stats, which include symbols for their attack and defense. Using the cards in your deck box and those you accumulate by defeating monsters, put together one set of armor, one weapon and shield, or a two-handed weapon, and an amulet and 2 rings. To defeat a monster, the damage on your weapon has to be equal to or larger than the defense of the monster, and the defense on the armor and shield have to be equal to or larger than the attack of the monster. It's that simple. There are some wildcard symbols. It's explained on the rules in the box. Rings and amulets are pretty hard to find, and they can be used for either attack or defense. So to attack a monster, politely approach a staff member wearing the shirt, introduce yourself, and show them the set of equipment you want to use. If your symbols match, then you'll have defeated them, and they'll give you a reward and remove some of the durability from your items. They do this by clicking the card, so if you want to keep the card pristine, don't necessarily attack someone with it, it will get damaged. Spoko akurat to wymyślili. Be careful not to waste your best items on low-level monsters. You're not allowed to attack the same monster twice in a row, so you need to explore ExileCon to find different GGG staff members. You can get maps by defeating monsters marked as gods. Take these maps to the map device to run them and progress through the tiers. On the back of the box is a list of quests. As you complete quests, you can visit the crafting bench on the top floor to receive rewards for completing those quests. While you're there, you can also use your currency items to modify your equipment. I mentioned that this year's version of the card game introduced a challenge league. That league is Delve. Okej. The Delve wall, sorry for the bad photo, it's hard with lighting, on the middle floor. Each Sulfite card you hand in allows you to explore one tile of the Azurite mine. You'll all be working collaboratively throughout the event to delve deep into the mine, fight the monsters that lurk there, and uncover its treasures. And I feel really bad for the poor people who had to hang 3,000 cards on that wall. You may eventually be able to 3000 kart? Dobrze usłyszałem? really far in the card Ta. game. I'm O the mój Searing Boże. Arc, Jonathan is the Eater of Worlds, and Mark is the Maven. Defeating any of the 3 of us will reward you with a Mirror of Calandra enamel pin. This pin is exclusively available for winning the card game and won't be sold in the merchandise shop. Each person can only receive a maximum of 2 mirrors, and when they run out, we can't give any more out, so try to win the game early. The reason for 2 is a very typical Path of Exile basic, 1 for you and 1 to trade. All right, it's almost time to go and experience ExileCon 2023. Aside from the card game, we've prepared a full weekend of Spisujcie hasło do Wi-Fi. There's a big roster of tournaments on the main stage and the streamer stage. We've posted a schedule at pathofexile.com/ExileCon so you can see what is happening when and where. The schedule also includes information on meet and greet sessions. Our special guests this year include a roster of many of your favorite streamers, but also some game development industry friends we've met over the last 16 years. We're proud to once again welcome the creators of the Diablo series, David Brevik, Max Schaefer, and Eric Schaefer, as well as Travis Baldry, who you may know from Fate, Torchlight, and his popular fantasy books, or even the books he's narrated. They'll not only have meet and greet sessions, but are also participating in an action RPG roundtable discussion alongside me and Eric tomorrow on the stage. In all of the developer talks and panels, ExileCon attendees will be able to scan a QR code on their phone to submit questions for the speakers to discuss in the panel or on the Q&A section of the talk. The Path of Exile 2 ExileCon demo is a large one, and you may want to play it multiple times this weekend. In each session, you can pick from one of 4 character classes, which start at various points throughout the first 4 acts of Path of Exile 2's campaign. Around half of each act is included in the demo, and your session time is limited to 45 minutes. Ja czekam na tą zamkniętą betę, ale to jeszcze trochę rok. Pytanie, kto będzie mógł zagrać, jaka jest... Trzeba gdzieś śledzić, nie? Coś czuję. You should also swing by the Path of Exile mobile demo at the O właśnie, mobilkę wydają też. It's coming along really well. Dla beki. Feedback on it. Żeby nie było. Lepsza niż ten. Niż Immortal. Prawdopodobnie, nie? We've made 17 new t-shirts, which include a few from our community t-shirt design competition. We've created a range of 24 enamel pins. You'll have found a random one in your swag bag. If you approach me and I'm wearing a pin, feel free to swap for the one you've got if you'd like. Happy to trade. You can purchase the others in the shop. As mentioned before, there's also the super exclusive Mirror of Calandra pin that is only available to winners of the card game. Maybe you're able to trade for a full set. Holy shit. There are 2 new posters. One is the Atlas passive tree, and the other is... Podoba mi się, to mi się podoba. No.
No bo tablica chemiczna. Yep. Te skarpetki. Powinni jeszcze zrobić skarpetki z Mirror of Calandra. Tą podkładkę tam sobie jedną na biurko, nie oszukujmy się. The older items are quite limited. We have plenty of new merchandise for everyone, though, and I think I might have underestimated that. The ExileCon livestream concludes tomorrow with our grand racing finale, where 4 players compete for up to $10,000. On już tutaj zamyka całość. No. Powiedzieć, więc można by było spauzować, bo to już nic więcej ciekawego dla nas nie będzie. No, jak wrażenia z pierwszej części ExileConu? No, nie oszukujmy się, no. Dygnął mi i jara mnie to. No, bardzo ciekawie się zapowiadam. Zobaczymy właśnie, jak to będzie przy tej zamkniętej becie, która się pojawi za rok, niestety. Bo tak jak w sumie gdzieś tam większość pewnie z nas zakładała, że pewnie pojawi się w grudniu i na ExileConie zapowiedzą premierę. No, realia naprostowały to, ale może z jednej strony to też dobrze, że nie chcą się spieszyć też. Ja tam nie jestem zawiedzony tym faktem. W sensie, jeśli beta ma być, z tego co słyszeliśmy, wszystkie akty? Tak. Ma być całość dostępna, tak. Także podczas bety zamkniętej będzie można ograć całą po prostu fabułę. Więc na tym etapie mówili, że masz... W sensie na tym, z tego co słyszałem, na tym ExileConie było 4 akty. Więc podejrzewam, że 4 akty były już takie skończone, jeśli chodzi o wszystko. Te ostatnie, ile tam było? Chyba 3 akty dodatkowe, czyli do 7 czy tam 6 aktu. Nie mam bladego pojęcia właśnie, ile tam w sumie aktów będzie. Niemniej, no na pewno pewnie jeszcze trochę im pracy zostało. 6 czy 7 pamiętam, że to mówili. To jeszcze do tego balans pewnie i tak dalej. Więc animacje. A podejrzewam, że te 3 ostatnie akty są już tylko do dopracowania, a nie do zrobienia. Raczej tak, patrząc na to, że w sumie rok w sumie jeszcze mają, to raczej na spokojnie chcą to dopracować, no bo jeszcze pomiędzy oczywiście tworzeniem tego Path of Exile 2, no to przecież muszą ligi wymyślać, więc to jednak trochę czasu to zajmuje. Więc myślę, że jestem już bardziej spokojny, bo to już praktycznie, że tak powiem, końcówka. I tak trochę pół żartem, pół serio, szybciej się uwinęli i lepiej im poszło niż Diablo 4. Dociskasz, widzę ile wlezie. Ale spoko, każdy ma własną opinię na temat gier i wiadomo. No, mi się też podobało jak najbardziej. Ja tutaj też nie mam co mówić, natomiast ja raczej jestem taki, że no spoko widzę i tak dalej, ale to muszę zagrać, żeby mieć gdzieś tam swoje odczucia. Zobaczymy, jak będzie z tą nową ligą w PO1. Prawdopodobnie istnieje duża szansa, że popykam, także tutaj jeszcze muszę poustalać, no bo to 18 sierpnia, czyli w sumie za jakieś 17 dni tak de facto, czyli to jest piątek za 3 tygodnie? No, jakieś niecałe. Piątek za 3 tygodnie. No, także zobaczymy, jak to tam wszystko w praniu wyjdzie, ale bardzo, bardzo spoko. Ta pierwsza część, druga część na pewno będzie trochę dłuższa, bo to jest jakieś do 3 godzin, tak pi razy oko, 2,5 jakieś tak mniej więcej zajmuje. Tam też będzie ciekawie, tam będzie dużo gameplayu, z tego co już tak trochę na szybko przeglądają, tak skakałem, nie oglądałem, ale tam będzie dużo gameplayu, ale zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego powiedzą. I trzecia część ludziska będzie bardzo podobna do w sumie tej części, czyli jakieś takie 1,5 godzinki plus minus, więc tutaj takie zakończenie będzie też całkiem spoko. No, także nie wiem, Jack, coś więcej chciałbyś dodać od siebie albo coś? Nie, raczej nie. I wchodzi właśnie dość szybko uwinęliśmy. Tak, no bo większość... Lekko ponad 1,5 godzinki, czy godzina 40 nam zajęło. Dokładnie, więc nie jest tak źle. Większość gadaliśmy podczas tego, co pokazywali i omawialiśmy reakcję, przynajmniej moją było widać, bo byłem też zaskoczony, byłem zadowolony z pewnych rzeczy.
zaciekawiony, o czym też gadaliśmy, więc wszystko jest ok. Dokładnie. To nie przedłużając ludziska, my będziemy uciekać, także dziękujemy serdecznie jak zwykle za słuchanie, oglądanie nas i zapraszamy serdecznie na kolejną część już w niedługim czasie. Także to tyle z naszej strony, także Dokładnie. witamy się i żegnamy, jak zwykle. Dokładnie. Także dziękujemy, trzymajcie się. Tradycja pozostała niezmienna. Cześć, cześć. Na Hej, hej. razie.